Zaczynam ten film hasłem pewnej piosenki. Na chuj nam Europa. Tak właśnie tutaj radośnie śpiewają Ukraińcy. Jeżeli chcecie zaznać luksusu na europejskim poziomie, na poziomie szwajcarskim, najlepszych kurortów alpejskich, jedźcie do Bukowela. Ten kurort oferuje dużo więcej niż polskie Zakopane, Bukowina razem wzięte, a mało tego, zapłacimy tutaj dużo mniej pieniędzy. A jeżeli chodzi o poziom lansu, to nawet nie ma czego porównywać. Oni się tu śmieją, że Zakopane to jest dla biedaków. Нахуя нам Европа? Рот вон наебись. Bo my Ukraińcy, bля, nam тут заебись. Mają rozmach, skurwysyny. Witam serdecznie. Na Waszą prośbę udałem się do Bukowela i to w szczycie sezonu zimowego. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj z kolegą Andrzejem. Bukowel to ośrodek narciarski położony w ukraińskich Karpatach, 250 km od granicy z Polską. Uznawany jest za najszybciej rozwijające się tego typu miejsce na świecie. I to nawet pomimo trwającej już od 3 lat w tym kraju wojny. Kurort został zaprojektowany przez specjalistów z Kanady i Austrii, przez co może konkurować z najlepszymi ośrodkami alpejskimi. Znajduje się tutaj ponad 70 km naśnieżonych tras o różnym stopniu trudności. Ale można wybrać się także na przejażdżkę skuterem śnieżnym, psim zaprzęgiem czy ratrakiem. Część stoków jest oświetlona, co umożliwia zjazdy również nocą. Znajduje się tutaj też największe sztuczne jezioro na Ukrainie. Bukowel oferuje sporo atrakcji również latem, ale ja w tym filmie skupię się wyłącznie na sezonie zimowym. Perła ukraińskich Karpat. No i już w sumie na początku miejscowości rząd straganów z różnym badziewiem. Można tu kupić jakieś skóry owcze, skarpety, dużo chińskich pamiątek. Grubo i to widać, wszystko jest takie jeszcze w budowie, to nie jest dokończone. Jak oni to dokończą za kilka lat, będzie to naprawdę porównywalne ze Szwajcarią. No w Zakopanem u nas jednak jest jakiś taki klimat bardziej, nie wiem, starodawny może, te drewniane domy i tak dalej. Tu wszystko jest widać nówka nowoczesna. Tu nie ma starych chat góralskich. Nie spodziewałem się, że to jest aż tak rozbudowane. Ludzi są tysiące, nie? Pomimo że mamy wojnę, przypominam. Ale chyba tutaj, z tego co słyszałem, tego miejsca wojna nie dotyczy. Chcieliście zobaczyć Bukowel? No to macie Bukowel. I to śniegu troszkę brakuje, ale to tak jak wszędzie teraz w Karpatach. No i w sumie szczerze to byłem tu kiedyś, chyba 10-15 lat temu. Nie pamiętam tego w ogóle, bo mam magnes na lodówce, stąd tylko wiem, że tu byłem, włócząc się po Karpatach ukraińskich. Ale na pewno czegoś takiego tutaj nie było, bo nie przypominam sobie, żeby było takie nowoczesne miasto w górach ukraińskich. No i w Polsce na pewno nie mamy żadnego odpowiednika. Nasze Zakopane czy Bukowina to jest zupełnie inny klimat. Tutaj temu jest bliżej na pewno do Szwajcarii niż do tego, co mamy w Polsce. A to jeszcze nie koniec, bo tak widać z 50% tutaj tych budynków to jest jeszcze w stanie jakiejś budowy. One są niedokończone, teren nie jest do końca jakoś ogarnięty, więc za kilka lat dopiero tu będzie szczęka opadać. No i mają tu chyba wszystko, co jest potrzebne do wypoczynku letniego i zimowego. Taki malutki pokoik, tu jest chyba 14 metrów z tego co jest napisane w ofercie. Kosztuje ponad 300 ze śniadaniem. No i w sumie jest to najgorszy stosunek jakości do ceny, jaki do tej pory mi się trafił w Ukrainie. Bo tutaj jednak hotele są w miarę tanie, a nawet jak płacimy za coś już te kilka stów, to są to hotele na wypasie, pokoje są duże i tak dalej. A tu jest po prostu taka tam mała klitka. No ale to jest Bukowel, więc mam nadzieję, że klimat nadrobi po prostu
niedogodności takie związane z malutkim pokojem. Możesz powiedzieć, że to dużo za nocleg w samym centrum górskiego kurortu, ale jeżeli porównamy ceny noclegów w tym samym okresie czasu w Zakopanem i Bukowelu, to tutaj i tak wychodzi dużo taniej, a nie musimy też stać w kilometrowych kolejkach do restauracji czy na wyjazd kolejką. Zanim zaczniecie wyzywać mnie w komentarzach od ruskich onuc i wysłanników Putina, dodam tylko, że pokazuję współczesne życie i nikogo nie mam zamiaru oceniać. Każdy niech sam wyciągnie własne wnioski po obejrzeniu tego materiału. Odpowiem też z góry na stawiane mi zarzuty w komentarzach pod innymi filmami z Ukrainy. Pojedź do Charkowa i tam pokaż prawdziwe życie. To nie jest film o Charkowie, więc tego typu gadka nie ma tu nic do rzeczy. Na tym kanale są filmy z różnych części Ukrainy, również tych miejsc bliżej frontu. Poza tym nie jest to kanał o tematyce wojennej i nie mam zamiaru skupiać się na tych tematach. I kolejny często przewijający się temat w komentarzach. Często piszecie też komentarze pod filmami z Ukrainy, że w Polsce też trwało normalne życie, były imprezy podczas II wojny światowej. Tylko zapominacie o jednym ważnym szczególe. W Polsce wojna trwała przez miesiąc we wrześniu 1939 roku. Później to już była okupacja, nie było kim walczyć, czym walczyć i trzeba było się po prostu dostosować do nowej rzeczywistości, bo nikt nie wiedział, czy to się kiedykolwiek skończy. Więc ludzie musieli zacząć żyć normalnie. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna, bo tutaj cały czas trwa wojna obronna, już od 3 lat i waży się być albo nie być Ukrainy. Bo jeżeli przestaną się bronić, no to Ruscy może nie całą, ale zajmą większość i ten kraj po prostu upadnie. Więc wszelkimi siłami ja uważam, że powinni po prostu bronić swojego kraju i tam kierować te środki, te pieniądze na front. Jak widać, tutaj inwestycje trwają. Tu nikt nie zahamował tych inwestycji na czas wojny, nie przekierował tych pieniędzy do obrony kraju, tylko mam wrażenie, że tutaj jeszcze to jakby wszystko przyspieszyło. Sami ocencie tą sytuację, bo ja nie jestem od tego, żeby to oceniać, tylko od tego, żeby wam pokazać, jak wygląda prawda. A każdy niech sobie wnioski wyciągnie po prostu własne na ten temat. Są tutaj bardzo ciekawe knajpy, tak jak tutaj taki domek Baba Jagi na wodzie. No i dochodzimy do głównego deptaku, no coś takiego jak Krupówki u nas w Zakopanem. Tylko tutaj jest to stworzone tak sztucznie w ostatnich latach. No ale jest karuzela nawiązująca do takich zabytkowych stuletnich karuzel. No i mnóstwo takich straganików z różnymi rzeczami do zakupu. Widzę, królują tutaj gęsi, które u nas już wyszły z mody, a tutaj może wszystkie zostały właśnie wyeksportowane na Ukrainę. Możemy sobie kupić różne alkohole, wina, likiery, miody, różny produkt lokalny. I oczywiście jest tu drożej niż normalnie się płaci na Ukrainie, no ale są ceny. Wino litrowe 12 zł z plastiku, więc nie jest źle, jest dużo grzybów. Wszędzie niegdzie ceny są. No, win jest bardzo dużo, czyli muszą tutaj być, ale cen na większości produktów nie ma. Nie chce mi się pytać każdego z osobna. No i oczywiście maskotki odpustowe. Tutaj mamy różne sery, różne jakieś wędliny, można sobie nawet popróbować. Więc można się przy okazji najeść za darmo tutaj, chociaż są też oczywiście lokalne sery góralskie. 70 zł kosztuje kilogram sera. Tutaj syrop, na przykład sosnowy od kaszlu. 8 zł za słoiczek. Można pomiędzy tą chińszczyzną coś ciekawego kupić. Sklepy zamiast żabki mają tutaj spar austriacki. No i tych straganów jest naprawdę dużo. Tutaj to się rozciąga na przestrzeniu na pewno ponad kilometra. Fajnie to wygląda. Jest taki ład i porządek. Nie wygląda to w ogóle jak Ukraina. Nie ma tutaj żadnych pluszowych miśków, którzy żądają olbrzymie pieniądze za zrobienie sobie fotki. Nie ma też górali, zbójników. Widzę, że są i goście z zagranicy, nie tylko Ukraińcy. Przyjeżdżają się tutaj bawić, pomimo toczącej się w kraju wojny. Tak więc nie każdy się boi. Jednym z najtańszych produktów tutaj są magnesy pamiątkowe. Kupimy je już za 5 zł.
mają tu rozmach. Nawet są podziemne przejścia pod stokami. Więc idziemy teraz pod nartostradą. Góry jadą narciarze i można sobie tak właśnie przechodzić na drugą stronę. Nocą Bukovel prezentuje się zdecydowanie lepiej niż za dnia. Nie widać całego tego syfu, tych niedokończonych budów. No i widać teraz dopiero, ile tutaj tak naprawdę jest wyciągów. Jest ich mnóstwo. Możliwości noclegowych tutaj mamy mnóstwo. Oprócz hoteli można wynająć sobie takie domki. Dacze drewniane. Tutaj na pewno pomieści się nawet i kilkanaście osób. Są tutaj setki jednakowych domków. Jakbym się napił, to ja nie wiem, jak ja bym tutaj odnalazł mój, gdybym sobie akurat taki wynajął. Kurde, jak na jakimś amerykańskim osiedlu. Ale wszystko jest na wysoki standard. Tras jest tutaj bardzo dużo. Jest to najlepszy kurort narciarski na Ukrainie. Są i trasy zjazdowe, i biegowe, i jakieś tory saneczkarskie. Naprawdę jest tutaj co robić na wiele dni. Jak chodzi o Ukrainę, to ceny tutaj nie należą do najtańszych. Dla Ukraińców są wręcz mocno drogie. No, mogę to porównać do cen polskich. No, nawet można taniej, bo takie dobre piwo tutaj lwowskie pół litra kosztuje 8,5 zł. No w Polsce nie wypijemy żadnej knajpy już raczej piwo za te pieniądze, a zwłaszcza w miejscu porównywalnym do tego, czyli na przykład w Zakopanem. Jeżeli chodzi o żarło, no to raczej kuchnia mięsna, tłusta i cebulowa, więc powinno to w większości Polakom odpowiadać, że takie coś, co tutaj widzicie na stole, kartofle, kiełbasa i kosztuje to 35 zł, czyli chyba dobra cena jak na kurort zimowy. To myślę, że w Zakopcu to nawet sobie pęta kiełbasy nie kupimy samego za te pieniądze, ewentualnie kromkę chleba ze smalcem. Jakiś taki tutaj szaszłyk kurczakowy, to jest koszt tam jakichś 2 dych. Jak to się mówi, żołądek się zapcha. No i samym piwem można dopić i jakoś tam człowiek nie będzie marudził. No to szczęśliwego nowego roku życzymy Wam. Ale knajpy nie są pełne właśnie, nie są pełne. Być może gdyby obniżyli tu ceny do takich standardów typowego Ukraińca, to byłoby lepiej. A tak jednak myślę, że większości społeczeństwa nie jest stać na melanż w tym miejscu. O godzinie 23 zamykane są wszystkie lokale, bary, dyskoteki, restauracje. Ludzie są wypraszani grzecznie na zewnątrz. Trzeba dopić swoje piwa i tam inne drinki. I miasto pustoszeje. Więc wszystkie tutaj lokale zostały wygaszone, muzyka już nie gra. I czy życie się kończy? Nie wiem. Nie widać niby oficjalnie nic. Ale jak sądzę, gdzieś coś tutaj się pewnie dzieje. W zeszłym roku było tutaj inaczej, gdyż imprezy trwały dłużej, było naprawdę dość grubo, ale zainteresowały się tym telewizje, że jak to jest możliwe w kraju, w którym trwa wojna, dzieją się takie rzeczy, jakby tej wojny nie było. Zrobił się szum medialny, no i tutaj była łapanka na stokach, troszkę chłopaków do wojska wyłapali i trzeba było przykręcić kurek, dlatego teraz jest spokojniej. No i faktycznie chyba przykręcono ten kurek dość mocno, bo jak widać spokojnie jest. Ludzi praktycznie nie ma. Zaczyna się za chwilę tak zwana komandyrska godzina, czyli godzina milicyjna i nie będzie można się tutaj poruszać. A czy to faktycznie działa w praktyce? To zaraz oczywiście sprawdzimy. Niestety nie mogę Wam zaprezentować tutaj przykładowego filmu z łapanki, bo film z YouTube'a zostałby wtedy usunięty z automatu. Ukraińcy wprowadzili jakiś czas temu prawo zabraniające publikacji jakichkolwiek treści, które to przedstawiają. Ale możecie sobie pooglądać wiele takich sytuacji na portalu X, który obecnie jako jedyny nie cenzuruje treści. Dzień sam Bukovel może nie robi takiego wrażenia jak nocą. Ewidentnie infrastruktura tutaj przygotowana jest na dużo większą liczbę turystów niż ta, która jest obecnie. Nie wszystkie hotele są zapełnione, a tak się wydaje, jakby drugie tyle tutaj było budowanych już kolejnych i to jeszcze bardziej wypasione niż te, które są już. No ale ludzie są w tych hotelach, widać po samochodach, bo fury tutaj stoją naprawdę niekiepskie. Więc ktoś musiał nimi przyjechać, a rejestracje są, tutaj tablice rejestracyjne z całej Ukrainy, więc widać, że jest to popularne miejsce.
Tutaj buduje się kolejny luksusowy resort Escape City. Można sobie już sprawdzić, nawet widzę na YouTubie, jak to będzie wyglądało, kiedy ukończą. Polska nie ma takiego odpowiednika. Zakopane to jest też taki spęd bydła, ale zupełnie inny poziom. Najdroższym hotelem w kurorcie jest Radisson Blu. No niby z zewnątrz hotel jak hotel. Nie prezentuje się to jakoś mega okazale na tle innych tutaj budowli, ale jest potężny. I oferuje też ładny widok tutaj na otaczające go góry. No biedak tu nie śpi, też widać to po autach. Dużo fur amerykańskich, dużo Porsche. Nam to byłoby tutaj wstyd parkować, kurde, polskim gratem pomiędzy tymi autami. No i są Rumuni też. Widzę, że przyjeżdżają tutaj bawić się. Jest nawet Maybach. Taka fura to nie wiem ile kosztuje, aż muszę sprawdzić w necie. Ale widać, że stoi już tu parę dni, bo śnieg przysypał. Pewnie znowu będziecie pisać komentarze, dlaczego ci ludzie nie są na wojnie. Nie są, bo stać ich na to, żeby na nią nie poszli. Po prostu jeżeli kogoś stać, żeby bawić się w takim miejscu, mieszkać tutaj przez dłuższy czas, no to stać go też, żeby wykupić się od wojska. A dlaczego inni, którzy nie siedzą tutaj, też nie chcą walczyć i na przykład uciekli do Polski? Bo myślę, że kiedy widzą coś takiego, to nie chcą walczyć, ginąć za tych ludzi, którzy pławią się tutaj w luksusach. Czy ty chciałbyś walczyć za Kaczyńskiego, za Tuska, za Hołownię, który siedziałby sobie w Londynie prawdopodobnie, gdyby doszło do wojny? Tak samo ich dzieci też bawiłyby się po Monako, po Szwajcariach. Chciałbyś ginąć za tych ludzi? Ja nie. Tak więc rozumiem tych, co spieprzyli z tego kraju. Znajduje się tutaj też luksusowy szpital. Są tu robione różne zabiegi medycyny estetycznej. Można sobie podpompować usta, powiększyć piersi, no co kto chce. Są tutaj porobione ścieżki rowerowe, ścieżki do biegania. Są też darmowe autobusy, więc możemy tutaj przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi dzielnicami za darmo autobusami. Że no pomyśleli tutaj o turystach naprawdę. Ciężko jest tutaj się przedostać na piechotę gdzieś pomiędzy jednym a drugim obiektem, miejscem. Jak ktoś nie jeździ na nartach, tak jak ja, to nie ma tutaj za wiele do roboty poza chodzeniem po knajpach, ale można też iść na basen termalny. Jest kompleks basenowy, są tu knajpy, bary, woda jest gorąca, ma tutaj 30 kilka stopni i mamy baseny odkryte, zakryte i można tutaj sobie popływać, co też zaraz uczynię, tylko najpierw się rozejrzę tu po tym mieście. Wszystko zrobione tutaj na wysoki połysk. Jest też jezioro sztuczne. Latem odbywają się tutaj różne party. Tam widzę też jest taki basen na środku, bar. Można wynająć skutery wodne, popływać kajakami. No i wszędzie dookoła coś się buduje. Tam jest jeszcze aquapark, koło diabelskie, młyńskie takie. No czegoś takiego nie widziałem w Polsce. Naprawdę. Są też skoki na bungee, o tam teraz ktoś wisi. I tutaj po linach, które widać u góry, ale to jest chyba atrakcja tylko dostępna latem, jeździ się rowerami. Bike zip i można zapierdzielać rowerem po linie na drugą stronę tego jeziora. Wejście na diabelski młyn kosztuje 30 zł, czyli tanio, nie? No w porównaniu do tego typu atrakcji w Polsce czy w Europie to nawet śmiesznie tanio, że tak powiem. Takich atrakcji nie narciarskich, nie zimowych jest tutaj też skansen huculski. Są stare chaty, jakieś zwierzęta i można sobie tutaj pochodzić. Wstęp do parku kosztuje 35 zł na tygodniu, w weekend 38, także i tak niedużo. Są tutaj różne zwierzęta, stare chaty karpackie, też jakiś taki most linowy. Jest wodospad, który akurat zamarzł. Tak więc widać, że Bukowel pomimo tego luksusowego oblicza, to też zadbał o zaopiekowanie się dziedzictwem tutaj lokalnym, no bo takie chaty były na tych terenach. I być może jeszcze gdzieś po wioskach tak ludzie mieszkają. A dziś możemy sobie tutaj to obejrzeć za niewielkie pieniądze w sumie. I pies ma ochotę zjeść kozę małą. Że ktoś naprawdę mądry wprowadził takiego psa tutaj. I kozy chodzą tutaj luzem, można je czymś nakarmić. W tych chatkach niektórych odbywają się prezentacje, rękodzieła, jak na przykład wyrabiane są wyroby wełniane, jakieś ozdoby świąteczne, można sobie też kupić tutaj różne rzeczy. Można pogłaskać owce, kozy, że dla dzieci super atrakcja. Można też napić się tutaj za darmo gorącej herbaty, do wyboru miętowa, owocowa
W odróżnieniu od typowych skansenów, tak tutaj możemy dotknąć wszystkich w zasadzie eksponatów, zagrać, położyć się na starym łóżku za piecem, zrobić sobie tam fotkę i tak dalej. Jest tutaj całkiem ciekawie. Podoba mi się. W domu kłusownika są różne wnyki. Tak tutaj pewnie jeszcze wielu Ukraińców łowi zwierzynę po lesie. Tak to wygląda właśnie z bliska. Na różne lisy, kuny. Ale kiedyś to się żyło. Miał sobie człowiek taką chatkę, upędził bimbru, napalił w piecu, skłusował zająca czy sarnę i miał co jeść. I miał w dupie, nie płacił żadnych rachunków, podatków. Spokojne życie. Prądu nie było, tylko lampa naftowa. To jest chyba dom wiedźmy. Czy każdy dom jest tutaj podpisany? Więc wiemy, gdzie wchodzimy. Mamy dom myśliwego, kłusownika, dom hodowcy owiec, a tutaj dom szeptunki, czyli wiedźmy, nie? Na wsi takie baby były oczywiście zamiast lekarzy. Nie było jakiejś rozwiniętej medycyny, więc były zielarki. Przekazywały tajemną wiedzę i leczyły ludzi. Jakimś jadem ze żmii, okiem żaby i zupą z muchomorów. Wiedźma oczywiście musi mieć jakieś tu różne specyfiki, więc mamy tutaj w butelkach zaskrońce, żmije. Tutaj mamy przetwory z muchomorów, są też węże. A tutaj mamy kolejkę do zdjęcia na huśtawce. Nie wiem, po co im to potrzebne, bo to widoku nie ma z tyłu żadnego, ale Instagram rządzi, nie? No i ogólnie jak chcecie sobie foty na Instagram porobić, to tutaj. Zakopane to przy tym wygląda jak miasteczko dla bidaków. Tutaj jest przepych. Tutaj jest lans. Wziąć sobie taki droższy hotel za 1000 za dobę co najmniej i można później szpanować. W domku serowara możemy od razu kupić świeżutki ser i tu normalnie aż czuć krową. I tak to powinno właśnie smakować. Możemy sobie też kupić tutaj różne herbaty, przetwory, jakieś syropy, suszone owoce i są tutaj przynajmniej ceny. I to coś chyba najciekawszego, dom bimbrownika. Jest to aparatura zabytkowa, śmierdzi zacierem, no. Nawet dbają tu o zapachy, właśnie, super. Właśnie tego mi brakowało, bo tutaj w tych lasach to pewnie pędzą lepiej jak na Podlasiu. No i można sobie oczywiście kupić różne nalewki bimbry. Tutaj na przykład, no za 100 jakąś tam butelkę ekskluzywną bimberku kupimy, a taka żubróweczka na przykład kosztuje 35 złociszy, mioducha 40. W domku piekarni można zobaczyć, jak robią bułki. Możemy oczywiście od razu kupić. Jedna bułeczka tutaj kosztuje 11 zł, więc dużo. No ale widać, że są to prawdziwe owoce, a nie jakiś tam sztuczny dżem, jaki jest często ładowany do bułek. Bułka jest bardzo dobra. Bardzo dobra. Bez porównania z tym, co sprzedawane jest w Biedronce. Na górze nad skansenem są leżaczki. No w lecie można tutaj poleżeć, teraz też, jak ktoś lubi, z widokiem na budowę, no bo tutaj budują się kolejne apartamenty. Tam jest olbrzymi parking na dole, na setki samochodów. Że potencjał tutaj jest jeszcze na rozbudowę. Na końcu są biedne kozy, bo tutaj już mało kto przychodzi, a już nawet jak ktoś przyjdzie, to jedzenie rozda po drodze. Te są niedokarmione, niepocieszone. Także nad skansenem jest świetny punkt widokowy i tu naprawdę można by było sobie zrobić te słynne instagramowe zdjęcia, gdyby nie place budowy. Bo wszędzie są jakieś dźwigi, jakieś rusztowania, jakieś koparki, a widok stąd naprawdę jest niezły. Tu nie przyjeżdżają obcokrajowcy. To wszystko napędzają Ukraińcy, tak więc no, muszą mieć pieniądze, żeby to napędzać i skoro budują się kolejne hotele, buduje się ich aż tak dużo, to znaczy, że przewijają się tędy niewyobrażalne pieniądze. Próbujemy bimber. Solidny, dobre. Nie przefiltrowali dobrze, bo jedzie drożdżami. Jeśli chodzi o ceny w restauracjach, tak na przykład tutaj w takiej typowo górskiej karczmie z elementami nowoczesności, większość dań jest w cenie do 40 zł, czyli dużo taniej niż w Polsce w lokalach o podobnym wystroju i znajdujących się w podobnych miejscach w naszych górach. Najdroższe danie tutaj w karcie kosztuje niecałe 6 dych. Ale tak jak mówię, zjemy naprawdę porządny obiad w cenie do 40 zł. Piwo Carlsberg kosztuje tutaj 11 zł, a lokalne, świeże piwo niepasteryzowane, pszeniczne to jest wydatek 16 zł. No w Polsce za żywca jakiegoś tam czy warkę ohydną podłą płacimy teraz minimum 20. Jemy sobie obiadzik, a kelner donosi cały czas nowe to gatunki bimbru do degustacji. Tak więc zdrowia! No i tak, rachuneczek dostaliśmy na jakieś 180 zł,
doliczono jakąś herbatę, która nie była zamawiana. Za 4 kieliszki bimbru, który tutaj polał, niby miał być gratis, jest 50 zł. No i tak to oszukują w tych knajpach, więc nie bierzcie niczego, co proponuje kelner, bo później za to zapłacicie, plus jeszcze za jakieś rzeczy, których nie zamawialiście. Paragon grozy ukraińskiej. Testujemy kolejne piwo w kolejnym lokalu i zanim napiszecie w komentarzach, że jestem pijakiem, to tylko przypomnę, że prawdziwy facet chodzi do knajpy na piwo, a nie do siłowni. Coś, co mi się mega podoba, są tutaj kody QR i możemy od razu zeskanować i zapłacić sobie rachunek. Mamy tu przypisany stolik, już jest wszystko, co zamówiliśmy, wbite w rachunek, więc nie musimy czekać na kelnera, możemy mu też od razu napiwek online zostawić. To super sprawa. Oczywiście powiecie, że pewnie no, ale co z tego, bo to jest płatność bezgotówkowa. Gotówką też możemy zapłacić. Nie ma problemu, ale jeżeli śpieszy mi się, nie chcę czekać na kelnera, płacę szybciutko i wychodzę. Uważam, że to powinno być standardem dzisiaj. Tutaj biuro sprzedaży mieszkań, można sobie zainwestować w Bukowelu na mieszkanka pod wynajem albo dla siebie. No i niektóre budynki to naprawdę zaskakują formą. Tutaj mamy taką szklaną bryłę, nawet nie wiem, do czego to mógłbym porównać. I to jest recepcja hotelu, który znajduje się tutaj obok. Jego też jeszcze rozbudowują. Takie mieszkania na wysoki połysk, tutaj pokoje, apartamenty. Recepcja to robi wrażenie. Jak chcesz się poczuć jak prawdziwy oligarcha, jedź do Bukowela. I tutaj naprawdę za ułamek ceny, którą musielibyśmy wydać w zachodniej Europie, można doświadczyć tego luksusu. Ja akurat nie lubię, wolę sobie spać na przystanku albo na pustyni indyjskiej jak bezdomny, ale jak ktoś lubi taki przepych i zdjęcia na Instagram, to proszę bardzo, nie? Kto bogatemu zabroni. Po całym kurorcie są też dostępne darmowe toalety i zobaczcie, jak to wygląda. A czy w Zakopanem jest darmowy kibel? No, ja sobie nie przypominam, aby był. A tu wszystko jest na wysoki połysk. Tam nie będę filmował, bo tam faceci leją, więc... Jedziemy sobie teraz na Kole Młyńskim. Szczególnie fajny jest tutaj o zmroku, kiedy jeszcze nie jest do końca ciemno, ale słoneczko już się schowa za horyzont. Są naprawdę przepiękne widoki. No i teraz widać też tutaj ogrom tego całego bogactwa, które tutaj jest. Ale jest nawet wysoko. Z dołu się nie wydaje. Możecie nie lubić Ukraińców, ale muszę im przyznać jedno. Tutaj naprawdę jest wyższa kultura picia niż w Polsce. Jak przechadzamy się na przykład przez Zakopane, no to są tłumy pijanych Polaków, którzy śpiewają różne piosenki. Wszędzie leci jeszcze disco polo jakieś albo te góralskie przyśpiewki. No, są różne wymioty na przykład na ulicy, pobite butelki i tak dalej. Mnóstwo ludzi z alkoholem w dłoni sobie coś tam piją, radośnie spożywają. Tu nie ma takich rzeczy. Nie widziałem tu nikogo leżącego na ulicy, śpiewającego cokolwiek, czy z butelką piwa, czy wódki w dłoni. Nie ma. Nie ma też zalegających butelek, małpek nie ma też w ogóle. Oni piją, ja nie mówię, że nie piją, ale
I to może piją nawet więcej jak Polacy, ale piją to w zupełnie inny sposób, kulturalnie. Akurat tego moglibyśmy im pozazdrościć. Stacje benzynowe też są tutaj na full wypasie. No takich odwalonych w Polsce to nie widziałem jeszcze. Byłem ogólnie teraz na Ukrainie. Zobaczycie, jak cała teraz Ukraina wygląda w czasie wojny. I tak naprawdę nic tu takiego się nie działo. Wszystko było takie spokojnie, nie? Było naprawdę sympatycznie. Bo co prawda też byłem na cmentarzach i bardzo dużo jest poległych żołnierzy. Przychodzą samotne matki, kurde, z dziećmi na cmentarze i to widać, że jednak wojna jest. Teraz niby wojna, a tak naprawdę dużo jest podbudowanych bloków, osiedli i tak dalej, nie? I to budowlanka się tutaj bardzo mega rozwija. Jak tutaj coś się buduje, to się buduje, jak to się mówi, z rozmachem. W tym materiale skupiłem się na pokazaniu życia i atrakcji Bukowela. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda tutaj obecnie życie nocne i imprezy, zapraszam do obejrzenia filmu Bukowel, tak się bawi ukraińska szlachta. Jest on dostępny do obejrzenia wyłącznie dla osób, które wspierają ten kanał poprzez YouTube'a lub Patronite'a. Надійному місці сховала.